Cześć, witam Was na kanale OZTech. W dzisiejszym filmie postaram odpowiedzieć się na najczęściej zadawane pytanie. Mianowicie, ile danych internetu potrzebujecie, żeby móc korzystać z danej kamery? Czy to z 3 megapikselowej kamerki, czy też na przykład z 8 megapikselowej, albo jeżeli chcecie korzystać z 5 megapikselowej, to też zrobimy dzisiaj taki test. Jak to będziemy robić? Przede wszystkim mam tutaj router MikroTika, na którym możemy śledzić dane interfejsy, ile pobierają bądź też wysyłają danych. I właśnie pod interfejs trzeci będziemy podpinać sobie naszą kamerkę i sprawdzać, ile internetu wysyła taka kamera, ile pobiera. I na podstawie właśnie tych danych będziecie mogli oszacować, czy w danym miejscu będziecie mogli podłączyć sobie kamerkę 3, 5 bądź 8 megapikselową i to będzie działać. To jest bardzo ważne. Dodatkowo będziemy testować, nie tylko podłączać, ale sprawdzać, czy na przykład przeglądanie plików z karty ma wpływ na takie dane, pobieranie plików, będziemy obracać sobie daną kamerą, ale też, co najważniejsze, będziemy też zmieniać różne wartości w kamerze. Załóżmy kompresję. Czy kompresja ma też wpływ na pobieranie i wysyłanie danych przez kamerę? To wszystko dzisiaj sprawdzimy. Więc jeszcze tylko pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie dla zasięgu o łapce w górę i zapraszam do oglądania. I teraz tak, na dzień dobry podłączymy sobie kamerę 3 megapikselową i sprawdzimy, ile ta kamera potrzebuje internetu do poprawnego działania, na przykład na telefonie. Będziemy sobie po prostu na aplikacji podglądać taką kamerę i sprawdzać, ile danych internetu ta kamera wysyła bądź też pobiera. Na początek w ogóle, żeby Wam pokazać, na co zwracać uwagę i gdzie sprawdzać, ile danych potrzebuje, zrobimy sobie prosty test. Tutaj pod interfejsem drugim mam podłączony komputer. Sprawdzimy sobie na komputerze, na co zwracać uwagę, jeżeli pobieramy jakiś plik, a jeżeli wysyłamy. Więc wchodzimy sobie w interfejs drugi. I teraz tak. Tutaj na samym dole widzimy, że jakiś jest TX i jakiś jest RX. Teoretycznie RX, czyli Receive, powinien być odbiór. Natomiast tutaj w tym przypadku jest to nadawanie, czyli wysyłanie. RX będzie naszym wysyłaniem, czyli jeżeli podłączymy sobie kamerkę, to będziemy tutaj weryfikować sobie wysyłanie nasze, czyli wysyłanie przez kamerę jakichś pakietów, a TX będzie odbieranie. Zaraz Wam zresztą pokażę na przykładzie. Będziemy sobie pobierać jakiś plik i będziecie mogli sprawdzić, że wzrośnie TX wartość. Dla przykładu pobierzemy sobie Ubuntu i robimy pobierz. W tym momencie pobiera nam się i zobaczcie tutaj. TX wzrósł do 328 megabitów na sekundę. Czyli w tym momencie mamy pobieranie pliku. Tak, a RX 2,3 MB. Cały czas jest komunikacja między nami a serwerem. Co prawda tutaj RX jest bardzo mały, to jest 2,1 megabita na sekundę. Natomiast jak widzimy TX, czyli pobieranie w tym momencie akurat, czyli jeżeli podłączymy kamerę i będziemy widzieli, że TX ma na przykład 2 megabity, to znaczy, że kamera coś pobiera. RX to będzie wysyłanie. Zaraz zresztą zobaczycie. Weźmiemy sobie tu, anulujemy i zobaczcie. Anulowaliśmy i już jest bajty, kilobajty, bajty. Więc przerwaliśmy sobie pobieranie. Natomiast jeżeli sobie będę wrzucał na serwer coś, załóżmy, czyli ja wysyłam, to raptownie wzrasta nam RX. 58 megabitów, 41. Moje łącze jest akurat, mam 50 uploadu. Więc jak widać to różnie bywa, nieraz nawet do 70 skacze. W każdym razie, jak widzimy, jeżeli teraz wysyłam coś na serwer, to wzrósł RX.
I teraz będziemy mogli na podstawie tego weryfikować naszą kamerkę. W tym przypadku, jeżeli kamera będzie miała zwiększony RX, to znaczy, że ona będzie wysyłać swoje dane. Jeżeli wzrośnie TX, to znaczy, że kamera będzie coś odbierała. Więc jeżeli już posiadacie tą wiedzę, wiecie, że RX będzie kamera wysyłać coś, na przykład do nas, jeżeli otworzymy stronę aplikacji, a TX będzie otrzymywać, to teraz możemy przejść do podłączenia tej kamery. Kabel sieciowy został podłączony. Kamerę podłączyliśmy i przypominam, że podłączyliśmy ją pod interfejs trzeci. Więc musimy sobie wejść interfejs i tutaj wybieramy ETH3, czyli nasz interfejs trzeci i przechodzimy na sam dół. Mamy nasz wykresik. Co w tym momencie się dzieje? Jak widzimy, kamera czasami coś wysyła. Tutaj macie 0, czyli wysyłanie. Jeszcze tylko powiem, w tym miejscu mamy rzeczywiste, czyli teraz, sobie kamera natychmiast co wysyła. Tutaj mamy średnie zużycie danych internetowych, a tutaj mamy maksymalne przez jakiś okres, tak? Czyli od kiedy weryfikujemy kamerę, to tutaj się pojawi maksymalne zużycie. Jeżeli kamera przekroczy 1 megabit, to będzie w tym miejscu na przykład 1 megabit. Na tą chwilę, jak widzimy, maksymalne zużycie danych internetowych było 45,4 kilobajta. To nawet nie jest 1 megabajt, tak? Więc praktycznie zerowe zużycie. Tutaj, jak widzimy, kamera wysyła czasami jakieś dane, bardzo małe dane, więc teoretycznie na tą chwilę, jak widzimy, coś tam odbiera i coś próbuje czasami wysłać. Po prostu komunikuje się czasami z serwerem, że ta kamera jest online. Tak, żeby serwer wiedział, że kamera jest online i w przypadku, jeżeli będziemy chcieli otworzyć ją na aplikacji, co zaraz uczynimy, będziecie mogli sobie podejrzeć natychmiast. Więc teraz tak. Będziemy chcieli zobaczyć na aplikacji, czy jeżeli otworzymy sobie taką kamerę, jak wzrośnie nam pakiet danych internetowych odbieranych bądź też wysyłanych przez kamerę. Oczywiście, aby to zrobić, patrzcie tutaj, mamy 0, otwieramy sobie aplikację. Nie mamy jeszcze kamery dodanej, musimy ją sobie dodać. Na razie, jak widzicie, czasami tylko kamera coś tam wysyła, więc robimy sobie z udostępnienia, skanujemy kod QR, dodaj urządzenie, piszemy kamera 3MP i patrzcie, w tym momencie, alarm urządzenie pewnie, w tym momencie już coś kamera zaczęła automatycznie wysyłać. Wystarczyło, żeby dodać taką kamerkę i już 93 KB, co prawda dalej mało, ale już coś tam zaczęła wysyłać więcej. Zobaczcie teraz, otwieram, nie pytaj, na razie hasła nie ustawiamy i teraz mam podgląd rzeczywisty, tak, z kamery. I już widzimy, jest 300, 200, w zależności od tego, czy coś robimy. Zobaczcie. Jeżeli będę machał cały czas przed kamerą, to będzie wzrastać nam zużycie, a jeżeli zakryjemy sobie kamerkę, kamera przejdzie w tryb czarno-biały, nie będzie wysyłała obrazów w kolorze, to zobaczcie, nawet 100, 120, 111 kilobajtów. Co prawda to też jest bardzo malutko. I pamiętajcie, że na telefonie na razie podglądam w SD, czyli w tej drugiej jakości. Zaraz zobaczymy, czy zmiana jakości, znaczy na pewno będzie miała wpływ, ale jak znacząco będzie miała wpływ, to zaraz się o tym przekonacie. Więc na razie jeszcze raz patrzcie w kolorze. Zaraz się kamera przełączy. 300. Jeżeli kolor, no wiadomo, jeżeli obraz jest w kolorze, też tych danych potrzebuje więcej przesłać. I teraz uwaga, przełączamy na HD. Zobaczcie, 1224 MB, kilobajty, czyli ponad 1 megabit już potrzebowała kamera, żeby przesłać. Zobaczcie, tutaj jest 1000, 1600, czyli
Nawet jak widzicie tutaj maksymalnie 2,1 megabita na sekundę. O czym to świadczy? A właśnie o tym, że jeżeli ktoś łączy kamerę po Wi-Fi i załóżmy ma w tamtym miejscu 1 megabit na sekundę, to może być sytuacja, że mu się nie otworzy. Po prostu kliknie na kamerkę i będzie buforowanie, tak? Buforowanie, nie będzie chciało się otworzyć podgląd z kamery, a dużo osób właśnie chce, żeby to otwierało im się obraz od razu w Full HD. Właśnie dlatego producent zrobił tą aplikację na takiej zasadzie, żeby ona otwierała się w SD na początku, bo jeżeli byśmy ustawili od razu Full HD, to jest 3 megapikselowa kamera, to jeżeli by ta aplikacja od razu otwierała nam obraz w tej najlepszej jakości, może zdejmiemy sobie jeszcze folię, żebyście mieli obraz jeszcze ładniejszy. Chodzi o to, że jeżeli byśmy chcieli otworzyć w lepszej jakości i tutaj, zobaczcie, nawet czasami, jeżeli ja ruszam, zmieniam obraz, cały czas jest obraz przez kamerę zmieniany tak naprawdę i przetwornik w tej kamerze musi cały czas reagować i wysyłać zmianę obrazu, to nawet potrafi, zobaczcie, 4 megabity na sekundę pobierać taka kamerka, wysyłać ta kamera, a pobór internetu, czyli nasz download, to jest znikomy. 67,7 KB na sekundę. Czyli download nie ma tak naprawdę tutaj wielkiego znaczenia. O czym wielokrotnie powtarzam, przy kamerach najważniejszy jest upload. A dużo ludzi, on ma 300, 600 mają, ale nie biorą pod uwagę 600 na ile? Na 10 megabitów? Przeważnie to jest tak, że jeżeli dostawca internetu daje Wam 300, 600 czy nawet 1000, to jest download. Upload jest zawsze mniejszy. To musicie pamiętać o tym. Uploadu nikt Wam nie da 600 czy tam 1000, chyba że macie łącze symetryczne 600 na 600, no to ok. Są też takie przypadki oczywiście. Natomiast w większości usługodawca internetu, dostawca internetu daje upload dużo niższy w porównaniu do pobierania, czyli downloadu naszego. I teraz właśnie jak widzicie przy kamerach IP download, czyli pobieranie przez kamerę nie ma takiego znaczenia. Najważniejszy jest upload. I w tym przypadku, jeżeli mam kamerę 3 megapikselową, ja muszę dla niej zapewnić minimum 4 megabity na sekundę, jeżeli chcę podglądać oczywiście sobie w tej lepszej jakości. No bo jeżeli nie chcę w tej lepszej jakości podglądać, bo do niczego mi to nie jest potrzebne, tylko chcę sobie podglądać w tej na przykład gorszej jakości, bo chodzi mi tylko o sam podgląd. Ok, kamerka jest i otrzymuję na przykład powiadomienia z kamery, więc takie powiadomienie do mnie trafi, to nie potrzebuję dużego internetu. Wystarczy nam tak naprawdę do 1 megabitu maksymalnie i kamera będzie działać, my będziemy mogli podglądać sobie w tej gorszej jakości obraz z kamery, jak również będziemy otrzymywać komunikaty i tak dalej. Natomiast w przypadku, jeżeli będziecie chcieli sobie w lepszej jakości podejrzeć i będzie buforowanie cały czas, to znaczy, że macie za słaby upload. I tutaj musicie zweryfikować, bo dużo osób łączy taką kamerkę po Wi-Fi w miejscu, gdzie ten internet jest bardzo słaby. Upload jest na poziomie 500, 400 kilobajtów, więc to jest dużo za mało dla podglądu w jakości lepszej niż drugi streaming. Ponieważ, tak jak już przypominam, kamera ma 2 streamingi, lepszy i gorszy. Ten lepszej jakości to jest 3 megapiksele, akurat w przypadku tej kamery. W tej gorszej jest bodajże 600, coś takiego. To musiałbym sprawdzić. To jest nieważne. W każdym razie, sprawdźmy sobie teraz, jeżeli mamy w lepszej jakości, pobór internetu jest około 2,5 do 2 megabitów na sekundę, a co w przypadku, jeżeli będziemy chcieli obracać taką kamerą? Robimy sobie, zobaczcie, obrót i patrzymy, jak się zmienia. 1,6, 1,7, 2 megabity. Nie za dużo, tak? Nie jest to jakaś wielka różnica. Natomiast sprawdźmy teraz, jaką kamera posiada kompresję.
Wejdźmy sobie w ustawienia. Zaawansowane. I tutaj widzicie kompresja H265X. Możemy to porównać do pliku na przykład zipowanego, czyli jeżeli macie na komputerze plik zipowany, on jest o dużo mniejszej pojemności niż na przykład go rozpakujecie. To tak samo jest tutaj. Obraz jest kompresowany, żeby zawierał jak najmniej danych. Więc jeżeli sobie zmienimy na starszą jakość, na przykład H264, to jest kompresja już starsza, ona jest mniej skompresowana i teraz sobie zobaczycie, ile będzie zużywała internetu przy H264 kamerka. Przy takiej kompresji. Zobaczcie, od razu wskoczyło na maksymalny pobór 5,4 megabita na sekundę. To już jest informacja dla nas, że przy zmianie kompresji na H264 też mamy większy pobór internetu przez kamerę. Czyli będziemy potrzebowali więcej danych uploadu do korzystania z takiej kamery, jeżeli będziemy mieli H264 kompresję. Też o tym nikt nie mówi. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby kamera posiadała tą kompresję H265. Dzięki temu nasz obraz jest płynniejszy przy zachowaniu mniejszego uploadu. Jeżeli oczywiście ktoś ma bardzo duży upload, może się tym nie przejmować. Natomiast jeżeli ktoś ma dużo kamer, 2, 3, 5 i chciałby podglądać takie kamery jednocześnie, no to w tym momencie potrzebujecie naprawdę dużo tych pakietów danych uploadu. Jak widzicie tutaj upload jest cały czas na poziomie 2.8, 2.6 przy tej kompresji H264. Jeżeli będziemy machać sobie do kamery, to wzrasta na 3. Ale w pewnym momencie było nawet 5 megabitów. Od razu nam mówi o tym, że kompresja ma wpływ na zużycie uploadu. Wróćmy sobie do H265X. Zapisujemy. Przy zmianie też nam tutaj troszeczkę więcej wysłało. I sprawdzamy sobie obraz. 300, 400. No zużycie jest dużo mniejsze. No i dobra. I tutaj zarys już mamy odnośnie tej kamerki. Akurat nie mam w tej kamerze karty. Dopiero mam w tej kamerce kartę i w tych kamerkach, więc na tej sobie nie sprawdzimy jak wygląda pobór bądź też wysył danych internetowych poprzez pobieranie pliku bądź też przeglądanie plików na karcie, ale sprawdzimy sobie na tych kamerach. Więc będziemy też mieli porównanie, jaka jest różnica. To przechodzimy do następnej kamery i widzimy się za chwilę. Następną kamerkę mamy podłączoną pod przewód i będziemy weryfikować teraz tą kamerkę. Więc też jest oczywiście podpięta pod to samo wejście. Interfejs trzeci. Na razie widzimy coś tutaj jest wysyłane. Wchodzimy sobie interfejs trzeci na sam dół i mamy wszystko od początku. Na razie kamera coś tam odbiera, ale nic nie wysyła. Tak, 0. Średnie jest tam 31, czyli czasami też komunikuje się z serwerem, ponieważ przypominam, że kamery P2P czasami komunikują się z serwerem, żeby serwer miał informację o tej kamerze, na jakim adresie IP działa, natomiast też żebyście mieli podgląd na aplikacji. Więc teraz tak, ta kamerka działa na aplikacji CamKey Pro. Otwieramy taką aplikację. Jest online, od razu nam skoczyła online i tutaj zaczęło coś się dziać. Już zaczęła kamera wysyłać jakieś dane. Czyli już nawiązuje komunikację z naszym telefonem. Też przypominam, że jeżeli mamy kamerę dodaną, nawiązuje się połączenie między telefonem a kamerą, czyli tak zwany VPN. Kamera oczywiście na początku wymienia informacje z serwerem. Serwer sprawdza, czy numer seryjny taki istnieje takiej kamery. Jeżeli tak, to dopiero pozwala nawiązać bezpieczne połączenie między kamerą a telefonem. Jeżeli mamy kamerę online, znaczy się, że kamera została zweryfikowana przez serwer poprawnie i teraz mamy komunikację bezpośrednio z kamerą. I teraz co tutaj mamy? Już widzimy 45 KB wysłała, natomiast jest to maksymalne zużycie.
wysyłania. A teraz sprawdźmy, co się stanie, jeżeli otworzymy tak, obraz z takiej kamerki. Tak, wiem. Mamy 144, 213 i tutaj jak widzicie jest też płynność. Płynność to oczywiście przeglądamy na razie obraz w tej gorszej jakości. Tak jak wcześniej, na początku pierwsze otwarcie kamery mamy obraz w tej gorszej jakości, ale za to zużywamy mniej internetu. Też chciałem przypomnieć, że podgląd nie ma w ogóle znaczenia na zapis na karcie. I jak mamy czas już ustawiony, to możemy sobie później oczywiście przejrzeć te pliki. Natomiast na razie plików Wam nie pokazuję. Pokazuję Wam, jakie jest zużycie, akurat wysyłanie przez kamerę pakietów danych internetowych przy jakości tej drugiej, czyli gorszej. Teraz bierzemy sobie jakość, czyli zmieniamy na podgląd z tej lepszej jakości i tutaj widzimy 700, 829. Przypominam, że przy tej kamerze 3 megapikselowej zużycie było podobne, a to dlatego, że ta kamera jest na innej aplikacji i widocznie producent też wprowadził H265 kompresję, natomiast kompresja H265 u jednego producenta nie jest taka sama jak u innego producenta. Inny producent po prostu stosuje inne algorytmy. Może kiedyś zrobię o tym odcinek i pokażę Wam, jakie algorytmy stosują przy kompresjach. Można to sprawdzić. Oczywiście musicie taki plik pobrać sobie i rozłożyć na czynniki pierwsze i tam wtedy widzicie, jaką kompresję, jakie algorytmy do takiej kompresji dany producent stosuje. Ale nie wiem, czy jesteście w ogóle ciekawi czegoś takiego. Jeżeli kogoś by to interesowało, napiszcie w komentarzu. To być może zrobię po prostu o tym odcinek, porównam kilku producentów i pokażę, jakie właśnie algorytmy stosują różni producenci do kompresji H265 na przykład. W każdym razie, na czym stanęliśmy? Mamy podgląd w lepszej jakości i tutaj widzimy wysył maksymalny przez kamerę. Pomachajmy. Tak, na razie nic się nie zmienia. Jest 1 megabit, więc dużo mniej niż nawet przy tamtej kamerze 3 megapikselowej. Natomiast tam, jak widzieliście, dopiero jeżeli podglądaliśmy w tej lepszej jakości, to była znaczna różnica. Dobra, w każdym razie, teraz spróbujemy sobie zoomować coś. Ostrość. I robimy przybliż. 1, oddal. Dużo nam się nie zmieniło. Czyli w tym przypadku na razie nawet 2 megabitów nie przekroczyła ta kamerka. A sprawdźmy sobie, jakby obrót był. Jeden 8 maksymalnie. Średnia jest 300. Czyli jak widzimy, na razie to jest 5 megapikselowa kamera, ale dzięki tej kompresji H265 różnica jest kolosalna. Jeszcze zmieńmy sobie kompresję na H264. Następnie przechodzimy opcje. I tutaj w tym miejscu mamy H265 Main Profile. Zmieńmy sobie na H264. Zapiszmy. I sprawdzamy teraz, jakie będzie miała zużycie, jeżeli będziemy sobie obraz podglądać. Mamy jakość. Mamy 1000, czyli już około 1 megabita cały czas kamera wysyła. Jeżeli weźmiemy sobie, obrócimy kamerką, to już jest 2,5 megabita. Czyli już tutaj kompresja ma duży wpływ na to, jaka będzie jakość podglądu naszego. No bo jeżeli będziemy mieli słaby internet, słaby upload, to w tym przypadku może też się okazać, że będziemy mieli bardzo słaby podgląd. Może nam się na przykład buforować, ale bardzo dużo osób ma problem tego typu, że naciśnie strzałeczkę, tak jak u mnie widać, przy naciśnięciu od razu działa. Widzę
obraz płynnie się przewija. Natomiast w moim przypadku ja mam dobry internet i dobry upload, tak? Więc w moim przypadku działa to płynnie. Ale bardzo dużo osób naciśnie tą strzałkę i na telefonie nic się nie pojawia. Kamera się obraca, na telefonie dopiero po pewnym czasie obraz przeskoczy. To właśnie świadczy o tym, że macie słaby upload. Czyli kamera ma za mały upload i ona wysyła z opóźnieniem do Was ten obraz. Dlatego ona oczywiście obróci się, bo Wy na telefonie, jeżeli naciśniecie strzałkę, to ona download bierze. Czyli tutaj, gdzie macie 28, 27, naciskam 33, czyli zobaczcie, 30, 35. Ona sobie pobiera dane, bo ja z telefonu wysyłam do kamery informację, że ma się obrócić. Oczywiście download jest dobry, bo w większości przypadków download jest super, więc kamera obraca Wam się fizycznie, ale kamera wysyłając obraz do Was ma bardzo słaby upload i Wy na telefonie po pewnym czasie dopiero widzicie ten przeskok. Myślę, że to jest jasne, czyli żeby płynnie odtwarzać obraz na komórce, kamera musi mieć zapewniony dobry upload. Jak w tym przypadku widzicie, nawet 3,4 megabita na sekundę w przypadku, jeżeli zmieniliśmy jej kompresję. Więc jeżeli kamera posiada kompresję H265, zużywa dużo mniej pakietu danych internetowych niż w przypadku starszej kompresji H264. Można sobie jeszcze zmienić rozdzielczość na przykład na 4 megabity. To oczywiście ma wszystko wpływ na to, ile danych zużyje kamera. Czy ilość klatek na sekundę? To sprawdźmy. Oczywiście, jeżeli byście pobierali sobie w przyszłości plik, który zawiera na przykład kompresję H265 bądź 64, ale na przykład 25 klatek, wiadomo, że ten plik będzie większy. Ilość klatek też ma znaczenie na wielkość danego pliku. Zobaczcie, jeżeli nie podglądam obrazu z kamery, to jak widzicie tutaj praktycznie nic kamera nie wysyła. Tam 2,6 KB. Więc jeżeli byście taką kamerę mieli i czasami tylko podglądali sobie obraz, to 10 gigabitów w zupełności by wystarczyło Wam na karcie. Tak, czyli bierzecie sobie taką kamerę, czy taką kamerę na działkę, doładowujecie sobie kartę 10 giga internetu, to w zupełności Wam wystarczy. Nie potrzeba więcej. Jeżeli oczywiście byście podglądali non-stop, no to jak widzicie wtedy 2 megabity na sekundę pobór tego internetu, czy też wysyłanie przez kamerę jest. Więc 10 giga było dużo za mało. Ale do takiego typowego monitoringu, gdzie instalujecie sobie tylko kamerkę i czasami tak wejdziecie, podejrzycie sobie obraz, wszystko jest w porządku, obracam w lewo, w prawo, dobra i teraz jeszcze chciałbym pliki na przykład podejrzeć. To zobaczcie, tutaj macie na razie 2 kilobity na sekundę, na razie nie podglądam obrazu. Zrestartujmy te dane, żebyśmy wiedzieli, ile maksymalnie danych jest pobranych, gdy wejdę sobie na kartę. Wchodzę na kartę. W tym miejscu mamy ilość maksymalnie, ile kamera wysyła danych. Same nagranie weszliśmy, to jak widzicie praktycznie nic. Kamera nic nie wysyła na razie. Gdzie już weszliśmy w to, tak? Czyli jeżeli wchodzimy w nagrania, to kamera musi pozwolić nam na podgląd tych plików. No oczywiście może dlatego, że też mało tych plików mamy, więc kamera nie za bardzo ma co wysyłać. Ale teraz byśmy chcieli podejrzeć taki plik, bądź go pobrać. Może na początku sobie zobaczmy taki plik, przejrzyjmy go, czyli na telefonie nie będziemy pobierać tego pliku z kamery, tylko go przeglądać bezpośrednio. Czyli kamera musi zasięgnąć do pliku na karcie i wysłać nam obraz z tej karty. Więc sobie bierzmy play. Natomiast też przyciszę to trochę. I teraz patrzymy. Maksymalnie 1 megabit, a średnia 73, natomiast na bieżąco bierze około 200 kilobajtów wysyła. To jest praktycznie bardzo malutko. Natomiast czy to jest płynny obraz? Nie za bardzo. Więc lepiej taki obraz po prostu pobrać i przeglądać go płynnie na telefonie, niż przeglądać właśnie bezpośrednio z karty. To nie jest najlepsze rozwiązanie. Najlepiej
pobrać go na telefon i na telefonie go sobie otworzyć. Więc sprawdźmy, jeżeli byśmy pobierali taki plik, ile kamera maksymalnie będzie wysyłać danych. Pobierz. Zobaczcie, nawet 5, nawet prawie 6 megabitów kamera wysłała do nas. Jeżeli byście mieli słaby internet, no to kamera by wysłała mniejszy ten obraz. Zobaczmy tutaj, play. Tu jest większy. Pobierzmy go sobie. 4 i sprawdzamy. 8, 12 megabitów. Więc pobieranie takiego pliku już tutaj widzicie, kamera wysyła coraz więcej tego internetu, tak? 15 megabitów nawet na sekundę pozwoli nam wysłać. I tutaj pobieranie właśnie zależy od waszego uploadu. Jeżeli wy na telefonie pobieracie, to na telefonie download bierzecie, potrzebujecie, a kamera upload. Kamera, im szybszy internet kamera posiada, tym szybciej wysyła do was plik. Dzięki temu możecie sobie, tutaj przekonwertujmy taki pliczek. Przekonwertowanie bardzo szybkie i wtedy przeglądamy sobie płynnie taki plik, tak? Nie mamy problemów z tym, że coś nie działa płynnie bądź też nie. Tak jak widzicie, następną kamerkę mamy już załatwioną. To jest kamerka na aplikacji Camhi i jak widzimy, ilość pakietu danych internetowych w przypadku tej kamery 5 megapikselowej jest mniejsza. To wszystko zależy oczywiście od producenta i od kompresji. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze może kamerkę. Zobaczmy tą dużą. Dobra, kamera podłączona. Mamy nasz telefon przygotowany. Wchodzimy sobie interfejs trzeci. Schodzimy na dół i sprawdzamy. Więc na razie mamy śmieszne ilości. 37 maksymalnie, 1000, 1500 bajtów, nie 1 kilobajt. Na razie kamera wysyła, więc otwieramy sobie naszą aplikację P6s Lite i po otwarciu już kamera zaczęła w kilobajtach coś wysyłać. Odświeżmy sobie. 500, praktycznie nic. To są znikome ilości. Otwieramy. Mamy obraz na żywo i jest 600 kB, czyli pół megabita. 600, 650, 700. Tylko że tutaj mamy tej gorszej jakości oczywiście, standardowo, tak? W SD. Ale tutaj mamy 3 jakości, czyli w tej kamerze możemy ustawiać jeszcze gorszą jakość. Zobaczcie, na LD. Masakra jest. Jakość masakryczna. Natomiast wtedy, jak widzicie, jest 180, 130. No jeżeli ktoś ma bardzo słaby internet i chciałby tylko podejrzeć sobie obraz, zobaczyć, tam się nic nie dzieje, to no można by było. Natomiast LD jakości ja nigdy nie używam, bo to jest, zobaczcie, katorga. Byśmy się cofali do ery jeszcze analogów. Więc SD jest ok. Jest ok. Jak widzicie, wtedy jest 600 megabitów. Ta kamerka, przypominam, jest na kartę SIM, więc jeżeli włożycie sobie kartę SIM, no to też musicie mieć na uwadze właśnie fakt, że tam trzeba wybrać dostawcę internetowego jakiegoś dobrego, tak? Co prawda w tej SD możecie sobie przeglądać. Zobaczcie, obraz nie jest najgorszy, nawet w tej gorszej jakości. Tak, niby mamy obraz gorszej jakości, ale nie ma tragedii. Więc nawet 1 megabita nie potrzebowalibyście, żeby móc obejrzeć obraz z takiej kamery, a zobaczmy sobie w HD. Przechodzimy do HD. No i tutaj już potrzebujemy dosyć dobrego pakietu danych. Dużo osób właśnie na tej aplikacji P6s Lite mówi, że bardzo słabo mu działa podgląd kamery. To właśnie dlatego, że ma słaby internet. No tutaj się nie ma co oszukiwać. Te dane nie okłamują. Tego internetu potrzebujemy, czyli uploadu potrzebujemy przynajmniej 4 megabity, żeby zapewnić dla kamery prawidłowy wysył.
żebyśmy mogli odtwarzać na aplikacji ten obraz prawidłowo. Jeżeli SD weźmiemy, no to wtedy nawet niecały 1 megabit, tak? Ale obraz też jest nawet w miarę. Więc tutaj nawet w tej jakości SD moim zdaniem w zupełności wystarczy do przeglądania. Jeszcze raz mówię, że obraz nagrywany na karcie pamięci nie ma nic wspólnego z obrazem, który teraz widzimy, podglądamy. To jest tylko dla nas, tak? Przeglądamy sobie obraz na żywo, a to, co się nagrywa na karcie, jest zupełnie co innego. Jeżeli byśmy sobie obracali, to tutaj widzę, że dużego znaczenia tutaj nie ma. Oczywiście kamera dowload tam się troszeczkę też zmienia, nie dłużej. Tak jak w tamtych kamerach, to są kilobajty. Jeżeli zoomujemy sobie, gdzie mi do ucha zaglądasz, to też nie ma wielkiego znaczenia. Jeżeli nie podglądamy w ogóle obrazu, tak, zamkniemy sobie aplikację, tak, nie mamy w ogóle podglądu z kamery, to kamera przez jakiś czas jeszcze, zobaczcie, jeszcze coś tam wysyła, komunikuje się z serwerem i za chwilkę, tak jak w tym momencie, już tylko bajty wysyła. Nawet już nie jest 1 kilobajt, więc tutaj, jeżeli chodzi o wysyłanie, to jest praktycznie można powiedzieć, że zerowe. Odbieranie od serwera coś tam jeszcze odbiera, 12, 10 kilobajtów. Tutaj musicie też wiedzieć, że to jest tak naprawdę czas. Jeżeli podglądacie na bieżąco, no to wiadomo, te megabajty lecą chwila, moment, tak? I te 1000 megabitów możecie szybko uzbierać. Natomiast jeżeli nie podglądamy z tej kamery, to praktycznie jest zerowe zużycie internetu. To bez problemu te 10 giga też wystarczyłoby, jeżeli włożycie sobie kartę, taką kamerę zainstalujecie w miejscu, gdzie macie tylko zasilanie, bez problemu 10 giga wystarczy do takiego właśnie podglądu raz na jakiś czas, kilka razy dziennie, przegląd, ale jeżeli ktoś chce podgląd mieć cały czas, to musiałby mieć albo nieograniczony internet, bądź na przykład powyżej 100 gigabitów takiego internetu. A zobaczmy, jeżeli ta kamera posiada kompresję H265 i w HD zużywa 4 megabity na sekundę, tak? To ciekawi mnie, jakie zużycie by miała, jeżeli zmienimy jej kompresję na H264. Sprawdźmy to. I mamy H265, zmieniamy na H264, zróbmy maksymalny 5 megapikseli, zapisujemy i teraz sprawdźmy, jaki internet potrzebuje ta kamerka. Otwieramy obraz, mamy w jakości SD, czyli w tej gorszej, 800. Jak widzimy, na razie nam się tutaj za wiele nie zmieniło. Dalej jest praktycznie tak sama wartość jak przy kompresji H265. Na HD 2,5, 3, 4. Machajmy, żeby obraz jej się zmieniał. 4,2, 4,3. Więc akurat w przypadku tego producenta, jak widzimy, nie ma znaczenia zbytnio między kompresją H264 a kompresją H265. To, tak jak już wspomniałem, jest wszystko uzależnione od kompresji, jaką producent stosuje. Tak, tutaj mamy różnych producentów i jak widzimy, jest to udokumentowane. Kompresja ma znaczenie, ale też nie u wszystkich producentów. W tym przypadku, jak widzicie, między kompresją H264 a 5 nie ma wielkiego znaczenia. Więc tutaj moglibyśmy sobie zmieniać tą kompresję na przykład na H264. Jeżeli chodzi o odtwarzanie plików, czy coś nam się zmienia, na bieżąco podgląd 500, 1 megabit, nie ma za bardzo jakiegoś tam wielkiego różnicy, ale weźmy sobie, zrestartujmy nasz podgląd pakietu danych i weźmy sobie go, pobierzmy. 13 megabajtów, może jakiś większy plik? Nie, weźmy sobie 13. Pobieramy go, pobierz wideo. 7. Czyli ta kamera już
ma stałe, że tak powiem, stały wysył. Pozwala na stałe wysyłanie 7,7 megabita na sekundę. Tutaj jak widzicie 5, 2,7, średnie 3 megabity. Tak jak widzieliście w przypadku aplikacji Camhi Pro, tam producent nie ogranicza nas. Tam producent pozwala nam na przykład na wysyłanie przez kamerę tego pliku nawet w 15 megabitów na sekundę, jeżeli oczywiście taki upload posiadacie. Tutaj kamera, żeby nie obciążać tego łącza, widać producent ograniczył do 7 megabitów, co jest też bardzo dużo, w zupełności wystarczy, żeby móc, że tak powiem, wysyłać przez kamerę dany plik do Was na telefon. A jeżeli odtwarzamy sobie pobieranie, weźmy sobie taki pliczek odtwarzanie, odtwarzamy dany plik, to w tym momencie mamy 14 nawet megabitów, w pewnym momencie nam się pokazało. Ale dobra, weźmy jeszcze raz sobie zrestartujmy, odtwarzamy nasz plik, 12 megabitów na sekundę, czyli akurat w przypadku tej kamery mamy odtwarzanie, podczas odtwarzania większy wysył przez kamerę niż jeżeli chodzi o Camhi Pro. Także tutaj naprawdę co producent wprowadza troszeczkę inne zasady odnośnie odtwarzania, jak również pobierania. Tutaj odtwarzanie widzę idzie bardzo płynnie, ale właśnie ze względu na to, że jak tutaj widzimy, ten wysył przez kamerę podczas odtwarzania jest dosyć duży. Mamy załatwioną tą kamerkę. Bierzemy się teraz za kamerę, ostatnią już w tym zestawieniu. Taką małą kamerkę, ale jest to kamera 8 megapikselowa. Zobaczmy, czy akurat ta kamerka 8 megapikselowa przebije te kamery. Czyli wysył przez tą kamerę będzie większy niż w przypadku kamer 5 megapikselowych, a nawet 3 megapikselowe. Więc podłączmy sobie. No dobra, mamy kamerkę podłączoną. Otwieramy sobie naszą aplikację i mamy swoją kamerkę. Otwieramy obraz. Mamy oczywiście na początku w gorszej jakości 300. Więc to nie jest jeszcze, nie ma tragedii. Tak jak w przypadku 3 megapikselowej jest zachowane praktycznie to samo. Ta sama ilość pakietu danych wysyłana. To jest tylko obraz, tak? Na komórce ten obraz nie jest taki duży, więc tutaj być może po prostu nie potrzebujemy aż tylu danych przesyłać. Ale sprawdźmy sobie na Full HD, czyli obraz jest przekazywany w wyższej rozdzielczości. 700, 800, czyli bardzo mało. Jest praktycznie podobnie jak w przypadku 3 megapikselowej kamerki. Czyli bez problemu taką nawet 8 megapikselową można sobie łączyć po Wi-Fi i też będzie działać. Oczywiście podgląd na komórce. Nie mówię tutaj podglądzie na komputerze czy na dużym ekranie. Ale mamy około 1 megabita. Widać tutaj nawet czasami skok do 1,5 megabita. Jeżeli sobie otworzymy nagrania nasze, przypominam, tą kamerkę nie mieliśmy karty, więc pokazuję teraz na tej. Mamy 9 megabitów nawet. Nawet maksymalnie jest do 11 megabitów. Pobieranie, wysyłanie przez kamerę, pobieranie przez telefon. Więc tutaj też musicie mieć na uwadze fakt, że jeżeli chcecie podglądać bezpośrednio z kamery nagrania, to ten upload na kamerze powinien wynosić przynajmniej 10 megabitów na sekundę, żeby to w miarę płynnie chodziło. Bo jeżeli ktoś ma słaby upload, a spróbuje nagrania wziąć, podejrzeć, to będzie buforować, będzie się rozłączać, tak? Będziecie chcieli podejrzeć, a tu raptownie aplikacja Was wyrzuci z podglądu. To świadczy o tym, że macie za mały upload dla kamery. Musicie sprawdzić swój internet, albo jeżeli ktoś po Wi-Fi podłączył, to być może zamiana na kabel pomoże. W każdym razie, jeżeli będziemy pobierać, zobaczymy, weźmy sobie, wyzerujmy nasze osiągi i pobierzmy, czyli przytrzymujemy dłużej, zaznaczamy, robimy download i teraz pobieramy 5, 13 megabitów, około maksymalnie 13 megabitów na sekundę
kamera wysłała do nas taki plik. Myślę, że te wszystkie kamery już obgadaliśmy. Przejdźmy teraz do podsumowania. Jak widzicie, musicie zapewnić dla kamery odpowiedni upload. Tutaj dużo osób myli upload z downloadem i bardzo często mówi, że ma 100, 200, 300 internetu, cokolwiek to znaczy. Natomiast chodzi o to, że wy podajecie najczęściej jaki macie download. A jak widzicie, kamera download potrzebuje tylko po to, żebyście mogli na przykład sterować kamerą, bądź też przekazywać jakieś dane, żeby zapisała sobie kamerka. Na przykład jakieś ustawienia byście chcieli zmieniać poprzez aplikację na telefonie, bądź też program na komputerze. To wszystko, co zapisujecie, jest wysyłane do kamery i kamera wtedy pobiera dane, czyli download jest wtedy pobierany. Ale jak widzieliście tam, to są znikome ilości danych. Tam jest maksymalnie 35 KB, może 40 KB. To jest nic, naprawdę nic. Najczęściej kamera wykorzystuje upload do tego, żeby wysyłać do Was obraz, bądź też pliki, żeby wysyłać z karty pamięci. Dlatego musicie zapewnić bardzo dobry internet dla kamery, ale przede wszystkim upload, żeby miała jak najlepszy upload. Jeżeli nie zapewnicie dobrego uploadu dla kamery, to będziecie chcieli podejrzeć obraz na aplikacji z kamery, będzie dłuższe buforowanie. Będziecie chcieli podglądać pliki z karty, będzie buforowanie, będzie przeskakiwanie. Będziecie chcieli pobierać, będzie wolne pobieranie. Będziecie chcieli sterować kamerą, kamera się będzie obracać, ale za chwilkę wy dopiero zobaczycie to na aplikacji. I dużo osób właśnie ma z tym problem i myśli, że to jest wina kamery. Nie, to nie jest wina kamery, tylko to jest wasza wina, bo wy dostarczacie do kamery za słaby internet. Właśnie dlatego, jeżeli ktoś nosi się z zamiarem zakupu kamery i już wie, gdzie ona będzie miała swoje miejsce, gdzie będzie wieszał tą kamerę, mocował, to niech pójdzie w tamto miejsce i zastanowi się, czy jednak po Wi-Fi będzie działała ta kamerka. Można sprawdzić to za pomocą speed testa. Otwieramy taki speed test. Tutaj robimy pomin, nie logujemy się po co. Robimy start i sprawdzamy. Na początku sprawdzane jest download. To nas w ogóle nie interesuje w tym momencie, tak? Jak już widzieliście, download nie ma znaczenia przy kamerach i za chwilkę kamera będzie testowała upload. W tym momencie właśnie testujemy upload. I ja na telefonie już mam tutaj w tym miejscu 11 megabitów na sekundę, więc tutaj bez problemu sobie takie kamery mogę mocować, tak? Tak jak widzieliście, ping mam 13, więc to jest czas opóźnienia. To ma też bardzo duże znaczenie. Jeżeli ten czas opóźnienia będzie za wysoki, czyli będzie 60, 70, 100, a zdarzały się przypadki, że co niektórzy mieli nawet 500 i wyżej i dziwili się, że kamera nie działa, to w tym przypadku im niższy ten ping, tak, tutaj w tym miejscu, tym lepiej. W moim przypadku 13 milisekund to jest płynny obraz, jak widzieliście, bez problemu sobie mogłem podglądać kamerą, sterować kamerką i tam opóźnienia były bardzo malutkie. Download nas nie interesuje w przypadku kamer, interesuje mnie upload. 11 w zupełności każdą kamerę sobie mogę podłączać i będzie hulać. Natomiast do samego podglądu w tej gorszych jakościach nawet 1 megabit w zupełności wystarczy. Większość, jak widzieliście, kamer w tej, jeżeli podglądaliśmy obraz w kamerze w tej gorszej jakości, to wystarczyło do 1 megabita na sekundę. Jeżeli chcieliśmy sobie podejrzeć w lepszej jakości, to już tutaj w zależności od producenta wahało się to między 1,5 do 2 megabitów, a na przykład w tej kamerze nawet 4 megabity na sekundę. Więc to wszystko zależy od producenta i w jakiej jakości chcecie podglądać. Natomiast jeżeli chcecie już podejrzeć sobie obraz z karty, no to ten upload musicie już zapewnić dużo, dużo wyższy. I tutaj właśnie pamiętajcie o tym. I mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył Wam troszeczkę informacji o tym, ile potrzeba internetu, jak to mierzyć i tak dalej. Także mam nadzieję, że przydał Wam się taki odcinek. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!